dzisiejszych czasach walizka jest najczęstszym sposobem na ukrywanie zwłok. Idąc na różnego rodzaju bitwy, wojny, zwyciężając, czasem pani upadnie, to pani wstanie i potem w ogólnym rozrachunku okazuje się, że ma pani wielką moc. To jest taki typowy syndrom kobiety. Właśnie miałam pytać, czy to właśnie o to chodzi? Są 3 drogi poradzenia sobie ze traumą. Tylko 3. Pierwsza, zabić siebie. Druga, zabić kogoś. A trzecia, odejść. I oczywiście ta trzecia jest najtrudniejsza. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu najpopularniejsza autorka powieści kryminalnych w Polsce, Katarzyna Bonda. Jej książki wydawane są w 16 krajach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, w której będzie m.in. o twórczości, ale nie tylko. Pani Katarzyno, nie mogę nie zapytać kobiety, która jest nazywana królową kryminałów, dlaczego ludzi fascynuje zło? To nawet nie chodzi o zło, tu chodzi o ludzkie sekrety. Chodzi o to, że wszyscy mamy tajemnice, skrywamy je, nosimy różnego rodzaju maski. Inaczej się pani przedstawia przed mężem, inaczej przed teściową, jeszcze inaczej przed jakimś szefem, którego pani do końca lubi, a jeszcze inaczej przed jakąś rywalką, bądź kimś, z kim pani ma konflikt. I to są bardzo różne twarze. Myślę, że my się przeglądamy w tym, tak jak w zwierciadłach. Czyli kryminał jest takim odzwierciedleniem tego, co jest gdzieś tam poukrywane. I podczas lektury opowieści fikcyjnej, gdzie bohater, czy to jest detektyw, czy to jest profiler, czy to jest, nie wiem, ktoś, kto po prostu jakby, kiedy mamy do czynienia z thrillerem, opowiada w pierwszej osobie, nawet jeżeli to jest niegodziwiec, my identyfikujemy się z jego emocjami. Nawet nie chodzi o fakty, nie chodzi o fabułę, nie chodzi o akcję, tylko o tą przestrzeń, która wyświetla się między wierszami i z którą pani może się identyfikować w jakimś takim tajemniczym stopniu, ponieważ to jest bardzo intymne, relacja moja z czytelnikiem. Jeżeli pani czyta moją książkę, to ja pani tą historię szepczę na ucho. Nikt o tym nie wie. Nikt nie wie, co pani przeżywa w trakcie, co u pani rezonuje, który element dotyka pani, denerwuje, wzrusza, przeraża, co identyfikuje pani ze swojego życia. Nikt o tym nie wie, wie tylko pani. Ja pani tą historię opowiadam, ja też tego nie wiem, ale gdyby pani mi się zwierzyła, to ja będę wiedziała, który to jest moment, ponieważ to napisałam. A co sprawiło, że pani się w kryminale zakochała? Po pierwsze, to jest najbardziej pojemny gatunek, najbardziej fascynujący i taki, który można uprawiać całe życie. Ja jestem długodystansowa. A po drugie, mnie zawsze interesowały takie tematy, nawet nie tyle chodziło o zbrodnie czy elementy skandaliczne, szokujące, co taką przestrzeń odkrywania prawdy. Bo jakby kryminał jest o tym. Nie chodzi w gruncie rzeczy o to, kto zabił, tylko ja pani ujawniam, jaka jest prawda. I my często w życiu tego nie doświadczamy, ponieważ nie zna pani końcówki tej historii. Może pani słyszeć, nawet, nie wiem, w telewizji widzi pani jakiejś straszliwej zbrodni reportaż, ogląda pani to z wypiekami na twarzy. Nawet jeżeli złapią sprawców, bądź ich nie złapią, powstaje cała masa różnego rodzaju relacji, ale tak naprawdę nie znamy tej końcówki. Bardzo rzadko się zdarza dotrzeć do takiej głębokiej prawdy, gdzie pani może 1 na 1 dowiedzieć się, jak to tak naprawdę przebiegało, albo jaka była motywacja. Stąd na przykład fascynują nas mordercy, tacy straszliwi, tacy, którzy, nie wiem, są seryjni, albo zbrodnie rodzinne, które rozgrywają się w normalnych domach. To nas fascynuje, dlatego że nie mieści nam to się w głowie i taki kryminał odpowiada na te pytania. A czy pani, interesując się tym tematem i chcąc pisać książki właśnie kryminalne, musiała wejść w ten świat, poznać właśnie świat narkotyków, agencji towarzyskich? No to jest podstawa, to znaczy ja na początku bardzo głęboko wchodziłam i jakby ten research był bazą, totalnym fundamentem i nie miałam odwagi pisać bez tego. Myślę, że to też wynikało po pierwsze z takiej przestrzeni, że wyrosłam z dziennikarstwa, czyli jakby to był taki zawód, który ja kochałam i uprawiałam go z sukcesami, więc jakby etyka zawodu tego pokazuje, że no musi mieć pani zawsze jakiś dowód, jakiś papier, jakiś kwit, jakieś zeznanie. Nie może pani tak po prostu, jak to my mówimy, pojechać z czaszki, czyli kompletnie wymyślić historię, czy dobudować jakieś elementy. To jest w ogóle niezgodne z zasadami tego zawodu.
W związku z tym bardzo długie lata ja miałam takie poczucie, że wszystko trzeba sprawdzić, wszystko trzeba udokumentować. Badania terenowe robiłam, rozmawiałam z ekspertami. I kolejna rzecz to taka, że jestem kobietą, czyli bawiłam się lalkami, byłam w miarę sympatyczna zawsze i nie miałam do czynienia z takimi, powiedziałabym, męskimi sprawami. Ciemnymi stronami. A tym bardziej już jakby kryminalistyka, kryminologia, wszystkie te elementy związane w ogóle z kryminałem, to jak zaczęłam pisać książki, to moi rodzice byli zbulwersowani, tak? Jakby już nie mogłaś niczego normalnego napisać. W tamtym czasie, dzisiaj to się wydaje absurdalne, ale w tamtym czasie było to zaskakujące, szokujące, że dziewczyna może się interesować czymś takim. Dzisiaj przychodzi mnóstwo bardzo młodych dziewczyn i kiedy pytam, która jest ulubiona moja książka, którą ja napisałam, to mi mówią na przykład Polskie morderczynie, która jest najostrzejszą historią, którą napisałam, zresztą dokumentalną. To pokazuje, że jakby ten gender nie ma znaczenia. Natomiast żeby pisać kryminał i żeby to było miarodajne, żeby to chwytało za serce i żeby nie było naiwne, no to musi pani mieć wiedzę. I ja rzeczywiście na początku zbudowałam taki zastęp konsultantów, ludzi z organów ścigania. Pomagali mi rozumieć tą przestrzeń też nie tylko komisariatów, ale też rozumieć myślenie śledczych. W jaki sposób oni funkcjonują, bo nie może pani napisać kryminału od zewnątrz. To musi pani wejść do środka tej historii, być tą osobą i myśleć tak jak ona, funkcjonować tak jak ona, mieć przygotowanie zawodowe, przynajmniej liznąć kryminalistyki, żeby wiedzieć jakie ślady, gdzie ja mogę lewe sanki wrzucić, żeby czytelnik miał zagadkę i grę w podchody. W związku z tym no, ten research na początku był niezwykle istotny. Teraz, ja wie pani, już jestem bardzo wiele lat na rynku. To jest dla mnie już mniej ważne, mniej odkrywcze, ponieważ w pewnym momencie jakby zostałam nasycona tą wiedzą. Nadal mnie zaskakują niesamowite sprawy, które sprawiają, że ja mam ochotę znaleźć antroposkopa albo znaleźć biegłego osmologii, z nim porozmawiać, albo nie wiem, mam jakąś taką zagadkę, żeby w ustaleniu DNA, jakieś takie różne elementy, które mnie fascynują i mam tutaj luki danych, ale już te podstawowe rzeczy, no to mniej więcej wiem, jak to wygląda. Mam też bardzo wielu znajomych, przyjaciół w organach ścigania, którzy na bieżąco mi pomagają. To jest cudowne, to jest takie, bym powiedziała, konsekwencja pracy w tym zawodzie przez wiele lat, gdzie może pani zadzwonić do znajomego policjanta i on pani powie, na jak długo trzeba włożyć głowę do garnka, żeby była fioletowa. No z takimi pytaniami jakby już nie ma czegoś takiego, że oni mnie wyśmieją albo wygonią, albo po prostu zlekceważą, tylko wchodzą w tą zabawę, razem w nią gramy i próbujemy ustawić tę fabułę tak, żeby czytelnik miał radość, żeby miał rozrywkę. Pani Katarzyno, ale jest to taki trudny świat do opisywania i zapytam kolokwialnie, jak pani głowa sobie z tym radzi? No bo cały czas będąc w tym, pisząc książki, trzeba mieć chyba mocną odporność psychiczną. No właśnie nie sądzę. Myślę, że to jest po prostu bardzo dobra zabawa. Ja nie jestem jakąś ani siłaczką, ani twardzielką i nie odczuwam też dotkliwie tej przestrzeni cienia, w której funkcjonuję de facto, kiedy zapisuję fabułę. Natomiast jest prawdą, że trzeba mieć taki rodzaj determinacji, konsekwencji w sobie, żeby wytrwać w tej historii konkretny czas. I to jest dla mnie najtrudniejsze. Nie obcowanie z tą przestrzenią zła, nazwijmy to. Wie pani, to tak jakby pani zapytała kogoś, dlaczego na Netflixie ogląda seriale o Tedzie Bundym, albo Dahmera, albo różne kryminalne historie i po prostu fascynuje się Fargo, tak? Jakby to po prostu jest tego typu pytanie. My chcemy wchodzić głęboko w tą przestrzeń cienia, dlatego że no, życie nie zaludniają życia różowe jednorożce. W naturalny sposób mamy ochotę zajrzeć do tej klatki z tygrysem i bezpiecznie z niej wyjść. I na to pozwala czy serial kryminalny, czy powieść kryminalna. Ja kiedy zapisuję, to moje główne problemy są takie, żeby tak zbudować intrygę, żeby panią zaskoczyć. To mnie najbardziej spala. I są takie momenty, że po prostu mam blokadę twórczą.
Natomiast bohaterowie mnie prowadzą. Znaczy mam kilka serii. Tutaj w tej książce Kobieta w walizce to jest kolejny odcinek przygód Huberta Meyera i jakby on jest, tak łatwo się pisze postać, która już istnieje, ona tak jakby istniała, jego nie ma, tak? Ale ja go zbudowałam po pierwsze na protoplasta, jest prawdziwy i znamy się bardzo dobrze, on mi też jest w stanie zawsze pomóc i doradzić. Druga rzecz to jest taka, że to jest postać, która ma swój charakter i kiedy ja siadam do zapisu, to dzieje się magia, po prostu ja kompletnie się odklejam i on mnie prowadzi, ja sama nie wiem, kończy się ta scena, zapisałam coś dzisiaj i po prostu nie wiem, co ja będę jutro pisała, bo nastąpiło tak dużo wolt i różnego rodzaju zwrotów akcji i czasem mam takie zagwozdki, natomiast myślę, że to w tej pracy jest najbardziej fascynujące i najtrudniejsze, żeby nie dać się tej rutynie, bo po napisaniu bardzo wielu książek autor gdzieś tam, jak każdy człowiek, zmierza do krainy lenia, czyli żeby powielać pewne elementy, które już są sprawdzone i my wiemy, autorzy kryminałów, co jest sprawdzone i bardzo wiele rzeczy od lat funkcjonuje, nie wiem, no, od Agaty Christie, od Conan Doyle'a. To są te same rzeczy, ale przez to, że ja nakładam taki swój rodzaj personalnego znaku na tą moją opowieść, to okazuje się, że to jest zupełnie inaczej i myślę, że to jest najważniejsze i najtrudniejsze. Nie ta przestrzeń wchodzenia w różne ciemne rzeczy, zwłaszcza, że ja się bardzo staram, żeby czytelnik też troszkę pośmiał się, czytając moje książki. Różne im perypetie daje, takie, które nie do końca są, bym powiedziała, poważne. Hubert Meyer totalnie jest szaloną postacią i on jest nieobliczalny, w związku z tym to jest bardzo łatwe. Natomiast nie wiem, czy pani miała kontakt z policjantami, na pewno pani miała jako dziennikarka. Oni nieustannie żartują. Dlaczego? Żeby spuścić z krzyża ten cały ciężar tego odium zbrodni, tych wszystkich emocji negatywnych, niskich, z którymi człowiek musi sobie jakoś radzić i jakby poczucie humoru bardzo w tym sprzyja. W jednym z wywiadów pani wspomniała, że pani zdaniem młodzież powinna mieć kontakt właśnie z takimi kryminalnymi powieściami. Ja chciałabym to zestawić z grami komputerowymi, bo tam w grach na przykład mówi się o przemocy i że młodzi ludzie wchodzą w ten wirtualny świat, zaczynają grać i później na przykład wychodzą na ulicę i zachowują się, jak się zachowują. No i jakby pani mi to zestawiła właśnie z tym, co pani powiedziała w tamtej rozmowie? Wie pani co, ja nie gram w gry. Więc ja się nie odniosę do tego, nie jestem w stanie tego porównać i myślę, że tutaj potrzebny jest ekspert, są autorzy kryminałów, którzy z jednej strony grają w gry i znają temat, a z drugiej strony piszą powieści. Myślę, że to jest pytanie do kogoś takiego. Ja mogę absolutnie z pełną potwierdzić moje zeznania, jeśli chodzi o czytanie kryminałów i myślę, że nie tylko badania, ale w ogóle rynek wydawniczy i to, co na przykład się dzisiaj działo na targach, pokazuje, że młodzież chce kryminału. Mają ochotę, moje dziecko od 13 roku życia czyta Agatę Christie. Wprawdzie też zaczęło się od tego, że czytała ją w oryginale i wciągnęła się. No teraz ma 15 lat i czyta Thomasa Harrisa. I jakby to nie chodzi o to, że to jest dla niej trudne czy bardzo skomplikowane. To jest ten wiek, kiedy gruntuje się kręgosłup moralny. I warto, żeby dzieci wiedziały, co jest dobre, a co złe. Myślę, że te wszystkie różne nadużycia, przewinienia wynikają i rzeczywiście mogą barwić i mogą wpływać, natomiast tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś jest nie tak w bazie rodzinnej, w społecznej bazie. Jeżeli ta osoba ma jakieś problemy i zainspiruje się książką, to zrzucanie winy na książkę czy też grę jest po prostu takim, bym powiedziała, odsunięciem od siebie odpowiedzialności. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że straszliwe historie kryminalne znajdują się w baśniach braci Grimm, u Andersena, a nawet w Biblii. Mitologia, i po prostu tam się aż roi od różnego rodzaju morderstw i tam te historie mają funkcję moralitetu, pewnego rodzaju alegorii. I jeżeli rodzic jest mądry, to znajdzie dla dzieciaka pewien rodzaj opowieści, który będzie przykładem takim nienachalnym. Po prostu my, wciągając się w fabułę, my jakby sami przepracowujemy to. I to nie dotyczy tylko dorosłych, to dotyczy dzieci w bardzo dużym stopniu. Tak uważam i tak też wychowuję moje dziecko.
Natomiast to, jak to wygląda w grach, to się nie będę wypowiadała. A czego uczą kryzysy? Bo pani też mówiła, że kryzysy uczą. Moim zdaniem to jest taka najważniejsza trampolina i to ja kryzysy nazywam lekcjami. To jest pewnego rodzaju lekcja do odrobienia i wierzę w to szczerze, że jeżeli pani odmawia światu zrozumienia pewnego problemu, który następuje, albo nierozwiązanej sprawy, którą pani ma, to najpierw los pani będzie mówić to po prostu na miękko, delikatnie. Dawać znać. Lampka alarmowa, potem jakiś taki większy gong. Natomiast kiedy pani nie słucha, no to w pewnym momencie dochodzi do takiego, bym powiedziała, ostrego konfliktu z rzeczywistością i następuje tak zwany kryzys, czyli w końcu musimy spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: OK, jest problem, mogę pójść naprzód i rozwiązać go i odbić się od trampoliny coraz wyżej. Ja w to wierzę, na tym też polega cały mój rozwój i te wszystkie elementy, które doprowadziły mnie do tego miejsca, to tak naprawdę wynikały z dobrego przepracowania tych lekcji. Bo mogłam oczywiście pójść w traumę, w różnego rodzaju jakieś, nie wiem, używki, zamknąć się w sobie, przyjąć syndrom ofiary i mieć takie poczucie przegranej osoby. I ja znam najsilniejsze osoby, takie naprawdę dzielne, albo które robią wspaniałe rzeczy dla innych ludzi, które robią niesamowite rzeczy, zmieniają rzeczywistość, oblicze świata. To są ludzie, którzy coś przeżyli, mają coś na koncie, mają jakiś taki element, albo bardzo wiele tych elementów i przetransformowali się dzięki takiemu kryzysowi. Moim zdaniem to jest najpiękniejsze i najbardziej ludzkie. I kiedy ktoś rozpacza z tego powodu, że coś mu się tam przytrafiło i on sobie nie może z tym poradzić, to ja zawsze sobie myślę, że potrzebny jest oczywiście czas, żeby to zmieścić, natomiast później przychodzi taki moment, kiedy odkrywamy w sobie siłę i myślę, że to jest najpiękniejszy moment, kiedy człowiek przejdzie ten etap słabości i znajdzie w sobie siłę, ponieważ siły nikt pani nie da. Jakby zewnętrznie nie mogę obdarować mojego dziecka mocą. Ona musi sama zostać wojownikiem. Jakby nie zostaje się wojownikiem, bo teraz mamusia ci zrobi wykład, czy tatuś, tylko idąc na różnego rodzaju bitwy, wojny, zwyciężając, czasem pani upadnie, to pani wstanie i potem w ogólnym rozrachunku okazuje się, że ma pani wielką moc. I moim zdaniem kryzys jest błogosławieństwem tak naprawdę dla ludzi. A co sprawiło, że pani znalazła w sobie tę siłę? Bo przez pewien czas pani nawet nie chciała się nazywać pisarką. Książki czytane w 16 krajach, w Polsce sprzedane w liczbie 3 milionów sztuk. No i pani nie miała takiej odwagi, żeby o sobie mówić. Nie była pani taka pewna siebie. To jest taki typowy syndrom kobiety. Właśnie miałam pytać, czy to właśnie o to chodzi? Wszystkie, jak pani porozmawia z moimi koleżankami, większość z nas tak miała. Mężczyźni wręcz przeciwnie, jeszcze nie napisał książki, a już jest pisarzem. I to różnimy się tym. To znaczy myślę, że nie należy wrzucać wszystkich do jednego worka, ale jeżeli pani ma do czynienia z człowiekiem, który jest kobietą i jest z jednej strony niezwykle wrażliwy, bardzo delikatny, dostrzega w rzeczywistości przestrzenie, których inni nie dostrzegają, bo na przykład się śpieszą albo nie wiem, ma pani jakiś rodzaj takiego, ja to nazywam intuicji, czytam nosa do pewnych historii, albo widzi pani po prostu fabułę, ale to jest taki rodzaj wrażliwości, czyli taka bardzo wielka delikatność, a z drugiej strony ma pani w sobie taką ogromną siłę i pewnego rodzaju brawurę, żeby powiedzieć: halo, ja teraz opowiem o tym wszystkim, czyli napiszę książkę, ją opublikuję i kto będzie chciał, to może sobie o tym przeczytać. Czyli to jest taki dysonans. Jakby kobiety bardzo często, i nie mówię tylko o autorkach oczywiście powieści kryminalnych, mam koleżanki, które, nie wiem, piszą książki dla dzieci, robią komiksy, w ogóle tworzą, tak, jakby. I kiedy już przychodzi ten nawet sukces, taki bym powiedziała potężny, to bardzo często kobiety są spięte, nieśmiałe, wstydzą się tego, bardzo długo potrzebują w sobie, jakby to wychowywane jesteśmy też, żeby być skromną, tak się nie wynosić, bo jak ktoś się tak wynosi, to znaczy, że jak ktoś jest hardy, to jest to źle widziane.
I dziewczynki mają z tym kłopot. Myślę, że następne pokolenie, nie wiem, może pani będzie miała synka, no ale to mamy to z głowy, ale ja mam córkę i myślę, że to już jest troszeczkę inaczej w tym pokoleniu. Natomiast w moim pokoleniu to było bardzo częste i nadal występuje. I mamy kobietę, która jest niesamowita, zupełnie działa na równi z mężczyznami, a może nawet niektórych wyprzedza. Ale kiedy pani zaczyna z nią rozmawiać, to ona nie potrafi przyznać się do tego, to znaczy na głos nie potrafi powiedzieć, nie potrafi z dumą tego ogłosić, ponieważ właściwie nie wiem, czego się boi. Czy to jest kwestia złego postrzegania, czy że koleżanki będą zazdrosne, czy jakby buduje taki nimb tajemniczości. Natomiast w gruncie rzeczy to idzie z brzucha, idzie stąd, że ona w dalszym ciągu nie wierzy w siebie. I tak było też u mnie. Ja też po prostu bardzo długo nie miałam odwagi nazywać się pisarką, też cały czas się kształciłam, w kółko robiłam jakieś warsztaty, poszłam do łódzkiej filmówki na scenariopisarstwo, żeby zdobyć papier, żeby mieć dokument, żeby samej sobie udowodnić, że ja już mogę. Okazuje się teraz po latach, jak na to patrzę, jak zresztą, nie wiem, chodzę na jakieś pogadanki do szkoły albo na spotkaniach autorskich, czy po prostu na warsztatach, gdzie przychodzą do mnie ludzie, i ja wiem, że oni będą mieli problem, bo jak ma pani do czynienia z jednej strony z poetą i generałem w jednym, to po prostu to musi dojść do tego konfliktu. To ja im zawsze mówię, że nie potrzebujesz dowodów, tylko sama sobie musisz powiedzieć, że jesteś świetna, taka jaka jesteś. Bo to było też tak, że ja sobie zarzucałam brak doskonałości, że powinnam być doskonalsza, że pewne rzeczy są jeszcze nie do końca takie, jakbym sobie wyobrażała. A dziś, po tych wszystkich latach pracy, ja wiem, że tylko jedno jest ważne. Ważne jest to, żeby być w zgodzie ze sobą, kiedy pani pracuje nad swoim dziełem. Ponieważ to jest tak absolutnie indywidualne i niezależnie od tego, czy pani realizuje programy, czy pani pisze książki, czy pani toczy garnki, czy pani robi na drutach. To w ogóle chodzi o to, żeby nie dać się wkręcić w taki rodzaj działalności, nie wiem, zarobkowej, zleceniowej, kiedy to wypływa z pani, po prostu idzie z serca. I ja to mówię nawet, że z brzucha idzie. I jest bliskie. W przypadku książek to temat, który znajduję, tak jak tutaj w Kobiecie w walizce znalazłam historię, w ogóle znalazłam badania, że w dzisiejszych czasach walizka jest najczęstszym sposobem na ukrywanie zwłok. Jakby to jest niesamowite, kiedyś w ogóle to nie występowało, jest to całkowicie nowe. I od tego drobnego elementu zbudowałam całą fabułę, wybrałam miejscowość Ełk, mazurskie jeziora, lasy i piękne łąki, które są totalnie sielankowe. Natomiast cały zapis zawsze staram się, żeby on był taki, jak ja czuję to. Czyli nie mam żadnych dowodów, czy to jest dobre, czy złe. Każdy ma prawo ocenić, jak chce. Natomiast gdyby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, napisz mi taką i taką książkę, to ja bym się nie zgodziła, bo ja nie piszę na zlecenie i uważam, że artysta nie powinien tego robić. Chociaż oczywiście byli wielcy, którzy realizowali swoje dzieła za pieniądze mecenasów, ale to jest coś zupełnie innego, ponieważ na pewno była jakaś taka przestrzeń, gdzie były określane ramy, czyli ja na przykład określam i mówię wydawcy, ja napiszę kryminał. Głównym bohaterem będzie Hubert Meyer, albo głównym bohaterem będzie Jakub Sobieski. I to jest wszystko, co oni wiedzą. I to im wystarczy. Więc te wszystkie lata pracy, moim zdaniem, to jest bardzo ważne, że ja mogę sobie na to pozwolić i dają mi absolutną wolność twórczą. No i to sobie bardzo chwalę. A czy po tych latach pracy czuje się pani kobietą sukcesu? Ja już od dawna się czuję kobietą sukcesu. Bardzo dawno, wie pani, tak naprawdę to pierwsze takie moje poczucie, że jestem kobietą sukcesu, to wcale nie było, kiedy nagle miałam sukces komercyjny, miałam bardzo dużo pieniędzy i mogłam sobie wybierać i mówić, że teraz będzie Hubert Meyer, a teraz Sobieski, a teraz Sasza Załuska, a teraz napiszę serię o miłości. Ale wie pani, kiedy pierwszy raz mogłam powiedzieć nie, bez poczucia winy, kiedy miałam wolność decydowania o swoim życiu i kiedy wiedziałam, że cokolwiek może mogę zrobić cokolwiek,
że niczego nie muszę, ale mogę. I mogę rozważyć rady, nie wiem, sugestie, ale nie muszę wcale ich brać pod uwagę. I moim zdaniem to jest realny sukces. Jeżeli pani ma sytuację, gdzie pani zewnętrznie wydaje się, że to jest wszystko wspaniale, nie wiem, profity są finansowe, bądź sława, bądź jakieś inne elementy, ale nie ma pani takiego poczucia, że pani może zupełnie bezkarnie powiedzieć nie, dziękuję. To moim zdaniem to nie jest sukces. To jest pyrrusowe zwycięstwo. A co pani daje szczęście? Szczęście? I też co przynosi szczęście, bo wiem, że też materiały w sukienkach, na przykład pani przychodzi na wywiady, które pochodzą od pani mamy, tak? To są takie, pani mówiła, amulety, sukienki, materiały, pani szyje z tego. No wie pani, ja jestem strasznie przesądna, ja wierzę we wszystkie możliwe przesądy, jestem ze wschodu i one mi dają takie kotwice z rzeczywistością, czyli ten świat realny łączy się jednocześnie ze światem duchowym. To jest moja praca, na tym polega moja praca, takie mam szamańskie życie. Więc jakby te różnego rodzaju właśnie amulety, rytuały, przesądy, różne wierzenia, palenie, nie wiem, świeczek podczas zapisu, mam ołtarz w gabinecie, tak jakby to jest totalnie różne takie dziwne, ekscentryczne działania przedsiębrałam i nadal zamierzam to kontynuować, to one mają na celu tak naprawdę jakby osadzenie mnie w tej rzeczywistości realnej, ale po to, żebym mogła się w trakcie zapisów wznieść w ten świat duchowy na ten poziom meta. Ale to są tylko takie, bym powiedziała, katalizatory, czy jakieś takie elementy, tak jakby pani miała takie spinki, nie wiem, tak jak zasłony są na tych takich zaczepkach, no to są te zaczepki. Ja ich nie potrzebuję, jakby ich nie było, jakby wymyślili nowy system zasłonowy, to bym nie musiała ich mieć. Natomiast ja je po prostu lubię i one są takie czasem zabawne, totalnie irracjonalne. Tak samo z tymi sukienkami, bądź nie wiem, przedmiotami po moich rodzicach, no dokładnie tak jest, czyli taki łącznik z moim rodem, skąd pochodzę, skąd się wywodzę i ja jestem absolutnie przekonana, że piszę takie, a nie inne książki, w taki, a nie inny sposób, wybieram taki rodzaj narracji. Moi bohaterowie, czy to Meyer, czy Sobieski, są właśnie takimi ludźmi, ponieważ ja wywodzę się z takiej, a nie innej rodziny i z tego rejonu kraju. I jak pani sobie weźmie książkę innego autora, to pani poczuje też jego jakby piętno i tę całą pieczęć autorską. Tak po prostu jest. Natomiast jeśli chodzi o szczęście, to moim zdaniem to jest po prostu wolność. Jeżeli pani jest w jakikolwiek sposób zniewolona, to pani nie może być szczęśliwa. Czyli takie samostanowienie o możliwość decydowania o tym, jak będzie wyglądała pani następna chwila. Bo to nie chodzi o jakieś bardzo dalekie perspektywy, tylko chodzi o przestrzeń, która będzie za chwilę, decyzję, co ja będę robiła, gdzie ja pójdę, co ja z tym zrobię, co ja zrobię z tym, kiedy ktoś mi coś proponuje. Moim zdaniem to jest taki pierwszy schodek do wejścia po tej drabinie, która się nazywa szczęście. No i moim zdaniem to jest też wybór. To jest bardzo ważne, że tak naprawdę my decydujemy o tym sami. Są ludzie, którzy mają wszystko i są nieszczęśliwi, ponieważ lubią to w gruncie rzeczy. Znaczy wiem, że to jest straszne, o tym się pisze książki, jakby o tym tak naprawdę są kryminały. Zło, wszystkie zbrodnie biorą się właśnie z tego, że ktoś zmusza panią do czegoś, czego pani nie chce. I powstaje konflikt. W każdej sytuacji zbrodniczej, czy mamy do czynienia z seryjnym sprawcą, czy ze zbrodnią rodzinną, czy z gangiem, czy z jakąś ośmiornicą, czy to jest mała historia wyglądająca zewnętrznie na przypadkową. Ten konflikt, po prostu ta zbitka, to zderzenie. I teraz pytanie, jaki pani ma background? Czy pani wejdzie w tą walkę, czy pani się odwróci, odejdzie? Bo są 3 drogi tylko, kiedy może sobie pani poradzić. Zresztą piszę o tym nie w tej książce, tylko w książce Ze złości poprzedniej, która jest poświęcona temu motywowi. Że są 3 drogi poradzenia sobie ze traumą. Tylko 3. Pierwsza, zabić siebie. Druga, zabić kogoś. A trzecia, odejść.
I oczywiście ta trzecia jest najtrudniejsza. Na odchodne, Pani Katarzyno, proszę zachęcić do przeczytania tej książki, która już niedługo będzie miała premierę. Dlaczego warto po nią sięgnąć? Zachęcam do przeczytania Kobiety w walizce, czyli ostatniego tomu przygód Huberta Meyera, profilera, ponieważ jest to historia bardzo ciasna, rozgrywająca się w mieście Ełk. Nie wiem, ja byłam tylko kilka razy w życiu w Ełku. Niesamowita, piękna okolica. Od razu, kiedy tam pojechałam, pomyślałam sobie, że to jest wspaniałe miejsce, żeby tam położyć kilka trupów. I bardzo lubię takie kontrasty, kiedy okolica jest spokojna, wszystko wydaje się piękne, sielankowe, urocze. Wszyscy się bardzo lubią i wtedy mi się włącza ten mój wewnętrzny kryminalista i sobie myślę, jakby to było, gdyby zajrzeć za te firanki, gdyby podnieść te kołdry, gdyby zajrzeć do tych szaf i podnieść te dywany i zobaczyć, co tam się dzieje. I w gruncie rzeczy to jest historia o rodzinie. Oczywiście, jak się Pani domyśla, jest straszliwa, makabryczna i ktoś schował ciało kobiety do walizki. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.